Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Artur, cześć Marcin, witam Was dzisiaj serdecznie. Witam serdecznie. Ostatnio rozmawiałem właśnie z Arturem na temat tego, co się dzieje na Zakrzówku. To było jakiś czas temu i ja powiem tak, byłem przerażony tym, co się dzieje. Myślałem, że będzie lepiej, ale jak patrzę na Wasze właśnie wpisy, no to jest moim zdaniem gorzej. Fajnie, że się angażujecie w ten temat, bo to był świetny akt do nurkowania. Wszyscy nurkowie wymieniają jako jedno takie top najlepsze miejsce do nurkowania, ale okej, nie jesteśmy sami jako nurkowie na tym Zakrzówku, są też inni, ale to, co tam się dzieje, ilość tych błędów, tego wszystkiego, zanieczyszczeń, no to nawet nie wiem od czego zacząć, więc ja dosłownie oddaję Wam głos i powiedzcie mi, na czym teraz stoimy z Zakrzówkiem. Te glony, siarkowodory, ten syf, ten brud, no wszystko. To jeżeli mogę zacząć, to ja może tak wspomnę, bo też się zdarza tak, że trafiam na ludzi, którzy w ogóle nie znają też tej historii Zakrzówka. No to możemy tak na początku szybko wspomnieć, że basen oddano do użytku w czerwcu 2023 roku. No i dosłownie, słuchajcie, wystarczył rok, żeby na dnie odnowił się siarkowodór. No i ja to nagrałem swoją kamerą razem z takim kolegą Marianem. A odnowił się, bo aktualnie ZIS przerzuca ogromne ilości glonów z basenów na dno tego zalewu. Wcześniej robił to ZZM, tak? No i ja zgłaszałem to naszą obserwację oficjalną drogą, no i nawet osobiście byłem w obu tych urzędach. No i nawet rok temu takie spotkanie KDO, czyli Komisja do Spraw Dialogu Obywatelskiego, nie wymusiła żadnej stosownej zmiany, tak? No w końcu ostatnio nawet z Arturem mieliśmy takie fajne zaproszenie, czyli 29 kwietnia tego roku zaproszono nas na Komisję Ochrony Środowiska, dzięki pani przewodniczącej radnej Hajnderek do sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa. No i myślę, że tak szczerze powiedziawszy, to ten czas referendum zmobilizował tutaj wielu urzędników do tego, żeby zaczęli coś myśleć, tak? Bo już wtedy, rok temu profesor Czop na tej online'owej sesji wspomniał, że już jest późno, tak? No minął rok, no to teraz już nie jest to taki problem na wczoraj, tylko na ponad rok temu. No i też w dniu wczorajszym miałem taką przyjemność odbyć wywiad z Radiem SK, więc myślę, że niebawem to na naszą grupę Zakrzówek Centrum Sportów wrzucę. Później wrzucę też twój tutaj wywiad z nami. No i zobaczymy, słuchajcie, też mamy zaproszenie na telewizję, do telewizji w Polsce 24, związaną właśnie z tym czasem referendalnym w Krakowie. No i też oczywiście przy okazji wspomnimy taką właśnie wisienkę na torcie, jak to jest z tym Zakrzówkiem. No jeżeli będą jeszcze jakieś inne zaproszenia, to jak najbardziej chętnie przyjmiemy. No i tak, główny powód, czyli przerzucają te glony, słuchajcie, od 3 lat z tych rozsadników glonowych, a nie typowych basenów. No i co? I na przykład, może jeśli będzie okazja taka, to pokażemy tutaj zdjęcie od grupowiczów, czyli jaki oni mają profesjonalny odkurzacz denny do basenów, słuchajcie. Jakbyś mógł to, Kamilu, pokazać, to będzie naprawdę świetna sprawa. Tak. No i zobaczymy. Pokażę. Ale wiesz co, mam takie pytanie, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym siarkowodorem, który się tworzy przez te glony. Bo ja rozumiem, że glony się tworzą w tych basenach, w tych nieckach, które zostały tam stworzone. Jak ja widziałem pierwszy raz, to wyglądało ładnie, ale potem faktycznie wszystko jest zielone, pełne glonów. No siarkowodór tam zawsze był, bo Zakrzówek się wypełniał wodą z Wisły, tak? Także te różne nieczystości, głównie te takie pokopalniane tam z tych rejonów Śląska dopływały, tak? Ale jak on się już wypełnił, no to przestało, że tak powiem, się gromadzić, on się powoli wyczyszczał, więc był, ale zanikał, tak? Jak to mówi profesor Czop, tutaj taki właśnie ekspert strony publicznej, że po tym, co zobaczył z naszego nagrania, no to się przeraził, bo nigdzie nie widział w żadnym ekosystemie takiej dużej ilości glonów. No to są wszystko zrzucone jak do misy jakiejś i to po prostu musi się rozłożyć. Jak się rozkłada, no to wyobraźcie sobie na 30 metrach taka dosłownie chmura tego gazu, tak? No, ciekawy efekt, bo tam jest już praktycznie, robi się ciemno pod tymi basenami, a jest taka biała poświata. No, więc... No dobra, czyli rozumiem, oni te glony z tych basenów wrzucają do Zakrzówka po prostu, zamiast gdzieś wywozić? Robią to, słuchaj, taką motopompą. No i jest jeden nurek, który akurat przyjął takie zlecenie, też sobie nie zdaje sprawy, jak to Artur mądrze mówi, że to są już takie kwestie z kodeksu karnego. I po prostu, wiesz, nurkuje w tym basenie, używając motopompy, która jest na platformie basenowej i druga wąż właśnie z tej pompy przerzuca wszystko. Dają tak na prowizorkę, że to jakieś wiaderko, coś tam, że tam jakiś niby jest filtr, a to jest tylko wiaderko, które niby udaje filtrację, tak? Różne tam widziałem techniki, słuchajcie.
Myjka ciśnieniowa. Był tam dla pizzu taki jeden malutki odkurzacz, który można sobie w jakiejś niecce przy saunie używać do odkurzania tej niecki z zimną wodą. Co tam jeszcze? No ten odkurzacz denny to jest petarda, słuchajcie. XXI wiek. Także pokażemy to zdjęcie. No chyba tyle. No Artura teraz dopuszcza, bo Artur to jest naszą taką siłą, takim, wiecie, takim buldożerem, który wjedzie na urzędnika i dosłownie dociśnie go. Ja jestem taki od Wiesz- gaszenia pożarów, a Artur jest od, wiecie, przebijania ścian. Fajnie mnie określiłeś. Więc słuchajcie, sytuacja wygląda tak, jak Marcin powiedział. Mamy do czynienia z faktem, że urzędnicy te glony, które powinni sprzątać, wywozić, bo taki jest obowiązek wynikający z prawa wodnego, muszą wywozić tą wodę, woda z basenu jest traktowana jako woda zanieczyszczona, ona podlega restrykcjom takim jak ścieki, to powinno być wywożone. Nie, w ogóle ich to nie interesuje. Biorą czy to szczotkę, czy to jakąś pompę i zrzucają to wszystko na dno basenu, bo tam nie widać. Nie? Tak powiem, jak parafrazując to powiedzenie starodawne, sięgaj gdzie wzrok nie sięga, no to zanieczyszczaj gdzie wzrok nie sięga, no bo na 30 metrach nie widać, prawda? Oni się pozbyli problemu z zewnątrz, nie zdając sobie sprawy, że zrobili ogromne dziadostwo, doprowadzili do biodegradacji całego zbiornika. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że te glony po zrzuceniu na dno rozkładają się, zabierają tlen, tworzą siarkowody. To z kolei powoduje, że strefa przydenna, która jest normalnie schroniskiem ryb, staje się strefą martwą. Tam ryby nie mogą wpłynąć, nie mogą przezimować, nie mogą się schować i tak dalej. W związku z czym doprowadziło to do wyginięcia kilku gatunków ryb, między innymi miętusa, w zasadzie chyba całkowicie jeziotra również. To są ryby pod ochroną. Nikogo to nie interesuje. Ani Wód Polskich, ani Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mam pisemne stanowisko Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która stwierdziła, że no nie zajmie się tym tematem, mimo że akurat posiadają do tego celu delegację ustawową, co w mojej ocenie w sposób rażący narusza prawo i będzie podstawą do moich dalszych interwencji prawnych już w tym tej konkretnej kwestii w stosunku do szefostwa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo to jest niedopuszczalne, że to mniej więcej tak jakby Straż Pożarna powiedziała, że oni nie gaszą, oni są od koszenia traw. To tak mniej więcej na takim mniej więcej stanowisku stanęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Mam pytanie, bo faktycznie, tak, siarkowodór faktycznie jest tym toksycznym gazem. On tam się osadza na dno, my tego pewnie nie widzimy, ale nurkowaliście w tych akwenach, tam poza tymi basenami, bo Tak. ja sobie wyobrażam, że co się dzieje ze śmieciami, które ludzie po prostu przynoszą na te baseny? Czy te butelki, to wszystko nie ląduje? To jest druga kwestia, o której też chciałem powiedzieć. To, że tak powiem, urzędnicy zrobili sobie składowisko glonów na dnie, z którego powstał siarkowodór, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że na tym zaczówku jest to dość taki, no powiedziałbym, nowoczesny obiekt, jeżeli mogę takiego słowa użyć, i są tam kamery, więc można było sobie obejrzeć, jak wygląda to zanieczyszczenie zakrówka przez urzędników, ale można też obejrzeć, jak wygląda podejście, no, może nie będzie społeczeństwa, ale niektórych ludzi, którzy tam są, do tego tematu. Wieczorami siadają sobie tam grupki silnorękich, którzy te 16 piw, które tam wypiją, no przecież nie będą tych butelek nieśli. Dokładnie. I ten cały system kaucyjny to są jaja, a nie... Panie Arturze, przepraszam, ja byłem 3 maja właśnie na tych platformach basenowych i tam dosłownie nie ma żadnych koszy, więc tam ludzie tacy, którym no, nie domyślą się, że trzeba to zabrać ze sobą na to 3. piętro do góry, bo tak jest to mniej więcej obniżone, więc mam takie swoje zdjęcie, gdzie tam zostały różne butelki, puszki. Tak, widziałem, tak. No ale to jest, że tak powiem, jeszcze inna strona metalu. Natomiast ja mówiłem teraz o ludziach, którzy no siedząc sobie tam nad brzegiem, spożywając jakiś tam alkohol, te butelki czy te puszki po tym alkoholu, to jak fajnie widać, jak się nurkuje, no jest pewien taki zasięg, powiedzmy sobie rejon 10, kilkunastu metrów od brzegu, gdzie to jest tak jak gdyby, nie wiem, zbombardowane, usiane tymi różnymi tyskimi żywcami i tak dalej, gdzie to widać po prostu, dokąd bydło dorzuci, to tam to leży, prawda?
mamy taką sytuację. I tutaj nadmienię, że Urząd Miasta Krakowa wydał kupę forsy na monitoring, którego poza mną i Marcinem to chyba nikt nie ogląda. Wydali kasę na jakiegoś drona, który kosztował jakieś kosmiczne pieniądze, też nie lata, no bo po co. Straż Miejska to jeszcze nie słyszałem, żeby kogoś takiego ukarała. Oczywiście zdarza się, że Straż Miejska założy komuś blokadę, albo tam jakaś mama z dzieckiem idzie i temu dziecku tam papierek spadnie z czekoladki na ziemię, no to dostanie te 50 czy 100 złotych mandatu, no bo dziecko przecież można śmiało ukarać z mamą, bo mama nie ucieknie. Natomiast do grupy 4 czy 6 wstawionych Brysiów Straż Miejska nie podejdzie, bo by pobili rekord świata w nurkowaniu na bezdechu na Zakrzówce. Więc, No tak. więc mamy taką sytuację, że Zakrzówek jest zanieczyszczony przez urzędników celowo, bo oni o tym wiedzą, myśmy ich o tym informowali. Jest opinia profesora na ten temat, co to powoduje i że to może w przedziale kilku lat doprowadzić do całkowitej śmierci biologicznej akwenu, co jest normalnie zwyczajnym przestępstwem, za co grozi 8 lat w rozumieniu polskiego kodeksu karnego, artykuł 182 kodeksu karnego polecam zainteresowanym. I nie przeprowadzają, przepraszam, jeszcze raz, nie przeprowadzają regularnych badań, bo tutaj oni przeprowadzali na początku, przed całą tą instalacją, a później zrobili przed Ironmanem, bo ja tam zacząłem trochę właśnie alarmować o tym, więc zrobili do 25 metra zamiast do samego dna, czyli nie zrobili w całym słupie wody tych badań. No i tak, tutaj pytałeś, Kamilu, nie tyle jest to zaśmiecanie glonami, zaśmiecanie po prostu tymi wszystkimi butelkami i tak dalej. Brak regularnych badań, te badania, które przeprowadzą, są szczątkowe, można by powiedzieć atrapowe. No i po prostu ta konstrukcja tych basenów, bo tam, jak może Kamil wie, w Balatonie Trzebickim jest taka siatka, prawda, na powiedzmy tym dnie tego basenu podwieszanego, a tutaj jest taka płyta ażurowa i ona po prostu sprzyja stagnacji wody. Tak ta woda tak po prostu tam sprzyja właśnie rozwój tych glonów całych, tak. Do tego są te biogeny z ludzi, bo każdy się, wiadomo, trochę upoci, jak przyjdzie na ten zakrzówek, zwłaszcza jak po tych schodach zejdzie czy wyjdzie. Gdzieś tam pewnie ten mocz zostawi, bo komu się chce wyjść na trzecie piętro do toalety, która jest płatna. My tam byliśmy w ZIS-ie, więc dostawili na tamten rok 13 to i w tym roku już przed sezonem jest ich 6, może będzie więcej, a nawet powinno być. No i właśnie to jest ten główny problem, że są jakieś baseny 3 piętra niżej, jeżeli chodzi o ten teren, brak koszy, brak toalet, no i no nie ma tej utylizacji tych glonów, to wszystko tam się kompostuje, no i zobaczymy, jak to będzie. Może oby nie była taka wizja, jaką widzę, czyli totalne bagno w tym miejscu. Znaczy ja się zastanawiam, bo jaki jest problem, żeby te glony, które się wyjęło w jakikolwiek sposób z tych niecek, wyrzucić gdzie indziej? Nie wiem. Wiesz co, ja może odpowiem. Tu pada bardzo wiele różnych ważkich pytań, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej i tak dalej. No moim zdaniem jest to po prostu, mówiąc brzydko, kretynizm ludzi decyzyjnych, którzy związek z wodą mają wtedy, kiedy idą do ubikacji. Oni po prostu nie mają bladego pojęcia, co robić, czego nie robić. Nasze sugestie czy jakieś podpowiedzi, no to powiedzmy sobie, no tak, w 5% są brane pod uwagę, a w 90% nie. Chyba ze złośliwości. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy podejmują decyzje odnośnie tego, co robić z zakrzówkiem, czy czego nie robić, no, urzędnicy za to odpowiedzialni, ogólnie rzecz biorąc, no po prostu to są debile, którzy podejmują decyzje, no takie, mówiąc brzydko, granatem oderwane od rzeczywistości. I efekt mamy taki, jaki mamy. Ale jeszcze chciałem dokończyć jedną rzecz odnośnie tego zanieczyszczenia zakrzówka, bo to też jest istotne. Mamy siarkowodór na dnie spowodowany glonami, które kazali zrzucać urzędnicy. Mamy butelki i różnego rodzaju materiały budowlane, które tam już powrzucali, ale mamy też sytuację dużo groźniejszą. Ktoś wrzucił jakiś czas temu zwłoki psa zawiązane w worku do tego akwenu. Nie wiem, na ile to jest głupota ludzka, na ile testowanie reakcji właściwych służb przez jakiś, no nie chcę tu użyć zbyt mocnych słów, ale powiedzmy sobie osoby, które działają na szkodę naszego Zakrzówka, bo muszą Państwo wiedzieć, bo nie wszyscy może są z Krakowa, ale jest to jeszcze póki co jedyny
czysty zbiornik stanowiący rezerwuar wody pitnej dla mieszkańców Krakowa. A była sytuacja taka jakiś czas temu, że grupa osób zza wschodniej granicy dokonała rozpoznania i filmowania infrastruktury krytycznej, czyli krakowskich wodociągów. I no, oni oczywiście zostali zatrzymani, no, ale materiał z kamer, którymi filmowali, trafił online tam, gdzie miał trafić. Nie wiem, czy na Łubiankę. Trudno mi w tym momencie to wyrokować. No w każdym razie, no w Krakowie się dzieje. To jest jedna kwestia. No jest to, co by nie mówić, ogromne, duże polskie miasto, które jest podatne na szereg różnych oddziaływań, o których słyszymy w necie, a ja nie będę tutaj przytaczał, bo to może niekoniecznie jest tematem tej rozmowy. Natomiast jako takie duże miasto, no jest podatne na jakiekolwiek działania. I teraz mamy w Krakowie jeszcze póki co tenże zbiornik Zaczówek, który jeszcze przynajmniej w części jest z czystą wodą i komuś się marzy, żeby go całkowicie zlikwidować, żeby umarło w nim życie biologiczne. No to jest dla mnie absolutnie nie do pojęcia, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, artykuł 182 Kodeksu Karnego mówi jasno, że jest to przestępstwo, za co grozi 8 lat pozbawienia wolności, więc to nie jest jakaś tam heca, tylko naprawdę bardzo poważna sprawa. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że urzędy czy instytucje, do których ja się zwracam, czy to Wody Polskie, czy RDOŚ, czy inne organa, umywają ręce od tego. To nie nasza sprawa, my się tym nie zajmujemy, proszę kierować to gdzie indziej. Gdzie? No to do kogo, jeżeli ci się nie zajmują, tam ci się nie zajmują, to z kim ja mam rozmawiać? Dlaczego ja mam szukać wiatru w polu, a nie do mnie się zwracają urzędy, mając obowiązek ustawowy podjęcia w tej sprawie działania, oni od tego umywają ręce. No to jest coś zupełnie niedopuszczalnego. I tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, bo tu Marcin może nie zaznaczył, ale to, co my robimy, to nie jest sytuacja taka, że nie wiem, płetwonurkowie chcą przejąć Zakrzówek i zabrać go innym, czy coś w tym stylu. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby utrzymać Zakrzówek w stanie czystym dla potomnych, dla naszych wnuków, prawnuków, no już tam jak zwał, tak zwał, dla wszystkich. Chodzi o to, żeby tam była, i skoro został ten zbiornik, on się stworzył już wypiętrzył jako taki zalany kamienią z czystą wodą, to niech taki pozostanie. I dlaczego te ryby mają zdychać? No, ja bym chciał, żeby od czasu do czasu, jak tam nurkuję, żebym miał możliwość, tak jak to było kilka lat temu, wchodziłem do wody i otaczało mnie 3-5 jesiotrów takich prawie 2-metrowych. Nurkowanie z takimi rybami, one oczywiście są w pełni bezpieczne, bo one nie są agresywne. No tak uprzedzając ewentualne pytania, nurkowanie w takim towarzystwie z takimi rybami, no było czymś wspaniałym, bardzo takim przyjemnym. Do tego można było spotkać miętusa, a miętus był w ogóle jest to ryba, która jest takim probierzem czystości. Jeżeli w jakimś zbiorniku występuje miętus, to oznacza, że jest to bardzo, bardzo czysty zbiornik. Jakakolwiek ingerencja negatywna w ten zbiornik powoduje śmierć tego miętusa. No i od pewnego czasu nie obserwujemy już miętusów, nie obserwujemy jesiotrów. Ja pamiętam swego czasu takie nurkowanie miałem dość płytko właśnie w tej części, tak powiem, szkolnej, gdzie są te platformy, tam jest 7-8 metrów najczęściej głębokości i pod tymi platformami można było spotkać stada okoni, takie po 180-200 sztuk. Dzisiaj, niedawno jak nurkowałem, spotkałem 3 okonie. Proszę mnie, 3 okonie. Dorzucę tak jeden temat, bo czytam na grupie, na której się udzielacie, że byliście na posiedzeniu numer 38 Komisji Ochrony Środowiska. Tak. Ja zacytuję, co tam jest fajnego napisanego, więc to zacytuję. Dla potrzeb budowy kąpieliska nie wykonano profesjonalnego bilansu wodnego zbiornika Zakrzówek, badań składu chemicznego wód w jego obrębie od powierzchni aż do dna w całym słupie wody i badań fitoplanktonu. Nie oszacowano też bezpiecznej ilości użytkowników kąpieliska z punktu widzenia ochrony unikalnego ekosystemu zbiornika, ani też działań koniecznych do minimalizacji lub przeciwdziałania niekorzystnym oddziaływaniom i procesom. To profesor Czobiek, dobrze rozumiem, tak? To jest taki Nawet, jak rozumiem, oszacowanie, ile maksymalnie osób może być na zbiorniku, no to jest chyba taka podstawa, nie? Ile osób może, że tak powiem, tę platformę uniosą, tak? Było 1000 razy 600, ale nikt nie oszacował tego, jaka ilość jest bezpieczna tych ludzi tam w tym miejscu.
bo tak jak wspomnieliśmy, te biogeny to wszystko po prostu zniszczy to miejsce. A możesz, Kamilu, pokazać te zdjęcia, co ci wysłałem, ten odkurzacz denny w wersji ZIS i to, co oni Tak, tam tak. łapali? Tak, ja jeszcze tylko odnośnie tych platform wypowiem, bo to też jest, że tak powiem, kwestia właśnie ukazująca doskonale, jak idioci podejmują decyzje. Ktoś zadecydował, że dno tych basenów, czy to, po czym stąpamy, ta płyta ma być taka, a nie inna. Nie wiem kto, bo tego na razie nie szło ustalić. I to niesie za sobą cały szereg skutków. No, ponieważ jest to płyta, zmniejsza się filtracja wody, zwiększa się możliwość jej zanieczyszczenia, bo nie ma wpływu i tak dalej, i tak dalej. Ale te płyty mają określoną wytrzymałość. Nikt nie wie jaką. Kiedyś była taka sytuacja, że weszło do wody trochę dużo ludzi. Ciężko też powiedzieć dokładnie ile, ale sporo. No i w tym momencie ta płyta pękła i jedna z tych osób miała rozciętą nogę. To oczywiście starano się wyciszyć, wykasować, że tak powiem, sprawy nie było. No i wprowadzono tą właśnie reglamentację, żeby nie przeciążać tych basenów. A na jakiej podstawie wprowadzono taką, a nie inną reglamentację? No na podstawie widzimisię idioty urzędnika, który po prostu na niczym niczego nie wie, na niczym się nie zna, bo nie przeprowadzono żadnych badań, nie ustalono niczego, nikt się tym nie zainteresował, nikt nie ma pojęcia, czy to ma być tak, siak, czy owak. Nie, po prostu chodziło o to, przyszła jakaś tam ilość pieniędzy, robimy z tego baseny, z czego zaprzyjaźnione firmy zarobią tyle i tyle i to w zasadzie wszystko. A co się z tym będzie działo, to tak powiem, mówię, urzędników nie interesuje, bo oni tam nie przychodzą, oni się w Zakrzówku nie taplają, oni mają bardzo sowite premie, to jeżdżą sobie na Malediwy czy gdzieś tam, a nie będą się w Zakrzówku, prawda, taplać, jak reszta motłochu, więc tak wygląda właśnie odpowiedź, dlaczego tak jest. No, jest tak dlatego, że urzędnicy mają w nosie nas, prawo, logikę i jedyne, co się dla nich liczy, to wypłata i premia, a cała reszta jest poza zainteresowaniem urzędników. Jeszcze warto wspomnieć, że teraz aktualnie jest bodajże chyba trzeci konkurs tutaj na ten budynek, na ten parter, więc wcześniej te konkursy były niejawne. Teraz niby, bo zauważyli tam jakąś presję właśnie od nas, to w końcu podają. Nawet byliśmy na tym właśnie takiej wizji lokalnej aktualnie, zobaczyć jak to, Artur zrobił zdjęcia tego, jak tam są już uszkodzenia po prostu z braku tej. No. I zobaczymy, Jeszcze dopowiem, co z tego tak, wyjdzie, nie? bo Bo tutaj tam Marcin poruszył dość istotną kwestię. Każdy element dotyczący Zakrzówka jest w jakiś sposób spierniczony. Centrum Sportów Wodnych zostało zaprojektowane już na etapie projektu kreski na desce kreślarskiej jako knajpa. Nie jako Centrum Sportów Wodnych, tylko jako knajpa. No i tu dopowiem, Y- mamy trzecią kawiarnię, słuchajcie, 3 kawiarnie w jednym miejscu i to jest No. taka dziwna jakaś, ja tam ostatnio robiłem też zdjęcia tego tarasu nad kawiarnią, tą drugą, gdzie, słuchajcie, jak rozmawiałem z właścicielką kawiarni, ona mówi tak, że oni nie mogą się doprosić, nawet jak chcą sobie, bo tam właścicielka Marta zrobiła bardzo fajną tutaj projekt wnętrza, sama to robiła, sama projektowała. Mówi, że nawet nie może uzyskać zgody na przykręcenie lampy do sufitu. Wszystko ma tam w fajny sposób zrobione, tak? Czyli nie mogą oni zrobić. Nawet ten jakiś wykonawca, nawet wiem jaka to firma robiła, tak to zrobiła, że ten taras jest w fatalnym stanie i zasłonili go, słuchajcie, tujami. I co ciekawe, nawet właścicielka tej kawiarni mówiła, że na swój koszt naprawi to, tak, żeby tam nie dewastowało tego parteru. No nie chcą się zgodzić, więc ja nie rozumiem tej logiki, że nie można sobie dziury w ścianie zrobić, czy w suficie. W ścianie dochodzi do tego odnośnie zaciągania powietrza do kompresora, tak, żeby nabijać butle, bo straci budynek gwarancję, a sami ci zarządcy tego miejsca nie robią remontu, który, no wiadomo, też ci może Kamilu wyślę zdjęcie, jak w fatalnym stanie jest ten fragment tego właśnie tarasu. Tam przecież woda się będzie gromadzić, jak zacznie zaraz spadać po majówce. No i dlaczego tego nie robią? Nie umożliwiają tego fajnego wyjścia na taras, gdzie mogłaby tam być też opcja wypicia kawy czy maczy tej bardzo dobrej u nich, także polecam. Teraz ci zdjęcie wyślę, także W każdym razie mamy do czynienia z sytuacją, że tak jak powiedziałem, każda decyzja, która dotyczy w jakiś sposób Zakrzówka, jest chora, alogiczna, niepotrzebna, zła, wysoce kosztowna, i najgorsza z możliwych, jaka taka mogła być. Więc mówię, zbudowano to Centrum Sportów Wodnych jako knajpę. To
Kto wziął za to pieniądze, kto podjął decyzję, to oczywiście nikogo nie interesuje, prokuratury również. To jest gigantyczna niegospodarność i na razie nikogo to poza mną i Marcinem i paroma osobami nie zainteresowało. Mamy do czynienia z sytuacją, tak jak Marcin powiedział, już trzeci raz jest wybór operatora, organizowany wybór operatora Centrum Sportów Wodnych, bo knajpę wynajętą na tym głównym, tą część knajpianą wynajętą tej restauracji na górnym poziomie, a dolny poziom jest, no powiedzmy sobie, dla jakiegoś tam wykorzystania. No i chcieli to wynająć już po raz trzeci, tylko pozostaje kilka pytań. Kto to wynajmie, wiedząc, bo tutaj jest zastrzeżenie takie, to pan dyrektor Marzec przysłał mi pismo i ja to pismo opublikowałem, że ten budynek nie nadaje się do prowadzenia działalności Centrum Sportów Wodnych, w tym nurkowej, bo nie ma możliwości, i to jest opublikowane stanowisko ZIS-u i pana dyrektora Marca, nie ma możliwości z instalacji tam sprężarki, bo projektant tego nie przewidział, bo to jest knajpa. Więc nie wiem, kto na jakich zasadach miałby się, tak powiem, odważyć na wynajem tego terenu, tego pomieszczeń, wiedząc, że nie będzie tam mógł robić tego, co chciałby robić. Więc to już zaczyna stawiać całą inicjatywę pod gigantycznym znakiem zapytania. Drugi temat jest taki, jak Marcin wspomniał, no tam jest cała masa uszkodzeń, różnych takich wad technicznych i tak dalej, które trzeba usunąć. No, kto to ma zrobić? ZIS się do tego nie kwapi. Osoba, która tam już wynajmuje, chciała to zrobić na własny koszt, nie wolno. To też jest dla mnie jakaś chora, całkowicie niezrozumiała sytuacja, że ktoś chce pokryć koszta, zapłacić, a nie wolno tego zrobić. Dlaczego? Nie wiem, ktoś chce zdewastować celowo budynek, żeby go potem, nie wiem, wyburzyć, zrobić tam hotel. No nie wiem, no trudno mi jakąś tutaj sensowną hipotezę wysnuć, co tam się dzieje. No w każdym razie urzędnicy Urzędu Miasta Krakowa podejmują oczywiście błędne, całkowicie alogiczne decyzje. Za każdym razem, jeżeli tylko można podjąć decyzję dobrą lub złą, oni podejmą tą złą decyzję. Dlaczego tak jest? Już chyba wyraźnie powiedziałem. To ja jeszcze zadam pytanie, bo w międzyczasie sobie wygooglałem, że były robione próbki wody z głębokości 5, 15, 25 metrów i one nie wykazały obecności siarkowodoru. Ja wiem dlaczego, tak, ale Bo nie dotarli do dna. Tak. I wiesz co ciekawe? właśnie. Mamy w Krakowie właśnie wspomnianego profesora Czopa, mamy tam na AGH-u certyfikowane laboratorium. Oni to zamiast im zlecić, wysyłają to do pewnej firmy właśnie na Dąbrowie Górniczej bodajże i do laboratorium w Katowicach. No i jak byliśmy ostatnio na ławce dialogu u pana Miszalskiego, to żeśmy mu to bezpośrednio wyartykułowali. Artur fajnie zaznaczył do dyrektora ZIS, czy pan rozumie 25 a 30, tak? No i nie umiał odpowiedzieć, ale co ciekawe, bo Artura słychać nawet bez mikrofonu. Jak ja siedziałem obok Artura, to właśnie pan prezydent Miszalski mnie założył, to chyba do pana z panem rozmawiałem, bo tam pisaliśmy oczywiście mailowo i popatrzył się na dyrektora ZZM-u, no i do tej pory jakoś, nie wiem, ta komunikacja między nimi jakoś chyba nie ma dobrego połączenia, bo nic nie zrobili z tym tematem, który poruszam od lat. No bo tak, sanepid, jak rozumiem, patrzy tam do głębokości pewnie metra jakość wody, więc tam będzie ok, no bo to jest na powierzchni, więc będzie ok. Badania zostały przeprowadzone do głębokości 25 metrów, no ale zakrzówek jest znacznie głębszy, więc to wszystko na razie, te glony, te śmieci leżą głębiej, tak? No oni, Kamilu, się sugerują, wiesz, jakimiś rozporządzeniami ministra, które są te rozporządzenia nieadekwatne do miejsca, którego badają, tak? Mogą sobie tak robić w hotelowym basenie, a nie na zakrzówku. No i to są te właśnie niuanse i ta patologia tego systemu. Rozumiem. No właśnie, to jest właśnie duży problem, że nie tam, gdzie trzeba były robione badania, one nic nie wykazały, więc na papierze wszystko, jak rozumiem, wygląda super, tak? Ale ja jeszcze odnośnie badań powiem jedną rzecz, o której wspomniał pan profesor Czop. Badania badaniom nierówne. Jest bardzo ważna kwestia metodologii badań, to znaczy, żeby stwierdzić obecność siarkowodoru, bo on się ma taką tendencję, że on się ulatnia, jak się tworzy gaz no i za chwilę z tej próbki nie ma nic. Więc po pierwsze trzeba próbkę pobrać
w odpowiednim miejscu, czyli nie na 25 metrach, tylko na 30, tam 29-30. Po drugie, tam próbka musi być szczelna. Po trzecie, ona musi natychmiast w ciągu kilkudziesięciu minut trafić do laboratorium, bo w samej próbce już zachodzą takie zjawiska. No ja nie jestem chemikiem ani biochemii, nie będę tutaj tłumaczył ludziom tego, ale w każdym razie dochodzi do ulotnienia się tego gazu, więc wykonanie badania, żeby udowodnić ten fakt, że ten siarkowodór jest, wymaga bardzo specyficznej metodologii i szybkości dostarczenia próbki do laboratorium, gdzie już ona zostanie poddana właściwym procesom. Jeżeli oni to zrobili na 25 metrach i ta próbka trafiła, nie wiem, za 2 dni do Dąbrowy Górniczej, to tak jakby w ogóle nikt tych badań nie robi. To po prostu jest chore. No, tak jak powiedziałem, każda decyzja dotycząca zakrzówka, która jest podejmowana przez urzędników, jest zła, rażąco błędna, niewłaściwa, szkodliwa, bezsensowna. No, co tylko sobie wymyślimy, to tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że pan wiceprezydent Sęk, wiceprezydent miasta Krakowa Łukasz Sęk, odpowiedzialny za kwestię nadzoru nad zakrzówkiem, nad ZIS-em i nad Strażą Miejską, oczywiście tego nie robi, no bo po co, więc mamy to, co mamy, ale przytulił premię w wysokości 40 000 złotych za to, że zanieczyszczyli nam zakrzówkę. Jeszcze Arturze, powiem, wiesz co, odnośnie pana Sęka, bo on się tak chwalił, w Krakowie rozdawał ulotki w tramwajach na budżet obywatelski. No to ja złożyłem fajny projekt, żeby tam, wzorując się na fajnej bazie HSA w Pile, też zrobili to właśnie w Krakowie. Oczywiście pełne ukłony do wszystkich ludzi, którzy pracują właśnie w tematyce HSA. To tylko raptem 1 000 000 złotych przy 50 milionach, co to jest, nie? No i rozwiązałoby to problem nie tyle tej rehabilitacji, na którą się bardzo długo czeka, rozwiązałoby to problem właśnie braku bazy nurkowej, nie musieliby żadnych kontenerów stawać, bo budynek się nie nadaje do użycia kompresora, do zainstalowania kompresora. Odrzucił to. No to w sensie urzędnicy odrzucili, ja byłem na odwołaniu na Zabłociu, bo tam jest taki oddział Urzędu Miasta Krakowa do spraw inwestycji. No i właśnie ten pan Sęk nieszczęsny tutaj nie poparł tego, a szkoda, bo byłaby bardzo fajna opcja. Tam jeszcze są problemy takie, słuchajcie, bo ludzie skaczą z czego się da do tej wody, często na tym właśnie budynku, o którym omawiamy, ten Centrum Sportów Wodnych. Dosłownie teraz właścicielka mówiła, że być może nie naprawiają tego, to jest moje zdanie, być może nie naprawiają tego wyjścia na taras, bo tam z tego tarasu, co Kamil później pewnie podepnie zdjęcie, jest wyjście schodkami na fajny dach, no i z tego dachu właśnie skaczą, to jest chyba raptem 12 metrów, no i wiadomo, tam mogą zawalić o półkę. Jak byłem 3 maja, to też skakali tam przy tych basenach, blisko tych schodów, z których się wychodzi, bo przy kawiarni tej pierwszej się schodzi na baseny i idzie się przez baseny, wychodzi się do góry. No, to tyle. Jeszcze tam widzę tak na grupie wrzucony został pomysł zainstalowania toalet toi w jednym miejscu. Rozumiem, że z sanitariatem tam też jest jakiś problem? Też jest problem. Mówię, z każdą logiczną decyzją Za mało na zakrzówku jest problem. Z każdą. W tym z tojtojami. Przez jakiś czas tych tojtoi nie było w ogóle. No ja pisałem artykuły na ten temat. Marcin podejmował swoje interwencje. W końcu chyba do tych najgłupszych łbów urzędników dotarło, że sranie po krzakach nie może być wizytówką Krakowa i tojtoje się muszą znaleźć. No wielkie ajwaj, tojtoje się znalazło. Więc no, my tego nie potrzebujemy, broń Boże, jako swój sukces, no ale mówię, robimy co możemy, żeby ta wizytówka Krakowa, bo Zakrzówek był kiedyś strasznie popularnym miejscem. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzą, ci, którzy będą to oglądali, ale Zakrzówek był swego czasu w rankingu najciekawszych miejsc nurkowych świata na 8. miejscu w rankingu najciekawszych miejsc nurkowych świata. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Krakowa dawno temu i mnie właśnie znajoma zabrała na Zakrzówek. Powiedziała, chodź, pojedziemy na skałki z wodą. Co tam, będę chodził po parku i jak wyszedłem i zobaczyłem, jak to wygląda, to było naprawdę wow. I ostatnio faktycznie, jak przechodzałem się po Zakrzówku, to widziałem brudną, zieloną wodę w tych basenach, pełno śmieci.
druty, siatki i no już nie wygląda to tak fajnie. Może w sezonie, jak tam są ludzie, to się kąpią, to jeszcze, ale tak poza sezonem, no to wygląda to faktycznie strasznie. Ale to, że nie było tam toalet i to, no to jest dla mnie dosyć Tak, jest szokujące. za mało tego wszystkiego, bo tak naprawdę w tym pierwszym budynku kawiarni jest tam kilka toalet. Najbardziej mają utrudniony dostęp kobiety, bo tam jest najdłuższa kolejka. Kilka WC jest dosłownie, nie wiem, 3-4. W męskim są 3 toalety plus 3 toje. No i prysznicy, tam jest chyba 5. W tej drugiej właśnie kawiarni blisko tego fajnego zejścia nurkowego Przepraszam na momencik. jest dosłownie po jednej toalecie, jedna w męskim, jedna w damskim, no i też jest już tylko, zarówno w jednej i drugiej kawiarni jest to dostęp tylko dla klientów kawiarni, tak, więc nie ma, jak to zawsze tam powtarzamy, odpowiedniej ilości na te tysiące osób, tak, więc z sanitariatami jest tam duży problem. No właśnie, bo tam faktycznie dużo osób przychodzi, Bardzo no bo dużo. mimo wszystko miejsce jest bardzo ładne, dzieje się. Ja w ogóle fajnie, cieszę się, że ten temat zaczyna, że tak powiem, trafiać do mainstreamu, czyli i Radio SK się tym interesuje i powoli dzienniki, są jakieś spotkania, więc widzę, że chłopaki działacie. No, ja mam nadzieję, że Straż Miejska też ruszy się trochę i nie będzie, no co, zakładała, nie wiem, blokady na koła dla źle Mają tylko zaparkowanych. blokady, właśnie No. widziałem 3 maja, tam gość To nawet jest ich główne zajęcie, mówię, tak jak wspominałem wcześniej, no oni się niczym poważnym nie zajmą. No, po prostu to jest pozorowanie czegokolwiek po to tylko, żeby uzasadnić jakiś tam sens ekonomiczny istnienia tej formacji, która w mojej ocenie no, nie zapisała się w jakiś sposób chlubnie No czasami Arturze ich w widać na Krakowie. rowerach. Ja raz widziałem 2 takie panie ze Straży Miejskiej, które faktycznie tam ścigały pewnego pana, który sobie przyniósł takiego mobilnego grilla i tam trochę kopcił. No to faktycznie chyba mu To dały przypadek, to mandat. przypadek. No. To był, rzadko się to widzi. Nie schodzą chyba No, kompletnie na te mówię. platformy basenowe, a powinni tam być, bo tam by mogli zarobić właśnie na utrzymanie tych basenów, czyszczenia tych basenów. Ja właśnie im mówiłem, żeby weźcie to, wypompujcie, użyjcie jako nawóz, na przykład, bo na 29 listopada wam drzewa usychają. A to jest No. świetny pomysł, bo to faktycznie to jest. W Krakowie mamy też To jest- swój wydział agroinżynierii, oni nawet potrafią z bodajże wierzby energetycznej, czy tam z tych swoich innych rzeczy tworzyć paliwo, więc ja uważam, że nie znam się też na takich rzeczach chemicznych tak dobrze, jak osoby, które mogę znać, mogą to wykorzystać jako nawóz, może jakieś paliwo do czegoś. No, brzmi to sensownie. Wiem, że w miastach wodę basenową, za czym się wyleje, możemy wykorzystać do podlewania roślinności miejskiej. Tam woda musi faktycznie odstać, ten chlor musi tam wylecieć, ale potem jest wykorzystywana, więc może faktycznie zamiast wrzucać te glony z powrotem na dno, to je wykorzystać do czegoś. To brzmi sensownie. Tak jak mówiłem, no, te glony w sytuacji A szkodzą, w sytuacji B pomagają. Oni oczywiście wybrali tą najgorszą, ten najgorszy wariant, czyli zanieczyszczenie zakrzówka i tworzenie siarkowodorów, Jeszcze warto zamiast przeznaczyć je na właśnie takie cele, no, powiedzmy sobie ekologiczne, ale po co? Nie? Jeszcze warto wspomnieć tam, jeżeli chodzi o to zejście na te baseny po tych schodach, tam są 3 te windy takie dla osób niepełnosprawnych. Środkowa celowo nie działa, żeby te osoby tam nie zjeżdżały. Piszą do mnie osoby, które by bardzo chciały. Są na tych takich ciężkich wózkach, co ważą po 20 kg. Jedna tam grupa nurkowa, która ma dobry kontakt z zarządcą, tam sobie zwoziła potem sprzęt, no ale ta środkowa nie działa, no to muszą to w ogóle to bez sensu jest zrobione. Chyba wydaje mi się, dlatego to nie działa, no bo nie byliby w stanie później wszystkich tych ludzi wyciągnąć do góry, gdyby coś tam się z tymi pomostami działo, a już widać, że te deski tak chyba tarasowe można dosłownie ręką podnieść, że to już się sypie. No wykonanie jest fatalne, jeżeli chodzi. No tu chodziło tylko o to, że jeszcze to dam odnośnie kwestii właśnie wykonania i jakości tych pracy. Chodziło o to, żeby wyprowadzić jak największą ilość pieniędzy jak najniższym kosztem, więc zamiast wysokiej jakości materiału dano najtańszej jakości materiału, czy tam deski 3 razy tańsze, niezaimpregnowane. To efekt jest taki, że to wszystko po kilku latach nadaje się do wyrzucania, trzeba robić generalny remont, na który oczywiście zgody nie ma, bo to naruszałoby warunki umowne. To ja mam takie ostatnie pytanie. Czy jest szansa, żeby to się poprawiło? Jakie macie, nie wiem, pomysły? Bo rozumiem, będziecie dalej walczyć, żeby było lepiej, nie? Tak, znaczy pomysł przyszedł wraz z referendum. Po prostu tych ludzi, którzy szkodzą mieszkańcom Krakowa i całemu miastu i na przykład Zakrzówkowi, trzeba po prostu wywalić na zbity pysk, trzeba się ich pozbyć, bo to po prostu no, nie może być tak, że ktoś za to, że zanieczyszczył najpiękniejsze miejsce
na południu Polski bierze 40 000 premii. No to jest po prostu skandal. On powinien dostać 4 lata odsiadki, a nie 40 000 premii. Pomysł No jest taki, to żeby zaczęli słuchać tych uwag, bo my, jak zawsze zaznaczam, my nie chcemy zaszkodzić nikomu, tylko chcemy jakby taką podpowiedź, no bo który z urzędników schodzi na 30 metrów? Oni w większości czasu pewnie oglądają ten zakrzówek przez kamerę, bądź przychodzą z nożyczkami, jak jest jakieś otwarcie, tak jak na przykład pan minister, tak? Byłem na tym otwarciu, widziałem pana Kosiniaka-Kamysza, pana Majkrowskiego, pana Kempfa, pogadali, pojechali, no i tyle jest z tego, więc chyba rozwiązanie jest takie, że mamy nadzieję, że dzięki tym zaproszeniom, w tym też dziękujemy za to dzisiejsze zaproszenie, gdzieś to dotrze, może do prezydenta Nawrockiego, no, jakieś działania muszą być podjęte, bo tak jak mówię, jeżeli nic nie zostanie przeprowadzone, to po prostu nie będzie już takiego wyjątkowego miejsca do nurkowania, a nam właśnie na tym zależy, żeby to miejsce przetrwało, tak? No bo będziemy schodzić na tą dużą głębokość, będzie taka wizura, na przykład jak jest w bagrach, czyli na metr dosłownie. To trzymam kciuki, żeby się udało. Działajcie dalej. No jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, no to na pewno nasi słuchacze chętnie się dołączą do grupy. No i będziemy działać. Byłoby miło, żeby właśnie jak najwięcej ludzi, którzy po prostu lubią i cenią to, że Zakrzówek jest czystym miejscem, żeby przyłączyli się do naszego, do naszej inicjatywy, żeby po prostu ten Zakrzówek przetrwał, bo tak jak mówiłem, Zakrzówek był swego czasu na 8. miejscu rankingu najciekawszych miejsc nurkowych świata. Przyjeżdżali tutaj ludzie z Bahrajnu, z Nowej Zelandii, zanurkować pod Wawelem przy samolocie. Później jechali sobie na przykład do kopalni w Wieliczce, potem znowu nurkowali. Zakrzówek stanowił pewnego rodzaju unikat. Czysta, w miarę przejrzysta woda, pełno ryb. Można było bez problemu połączyć zwiedzanie miasta z nurkowaniem albo nurkowanie z jakimś tam przyjemnym spędzaniem czasu, co nie gwarantowały bazy położone w środku niczego, gdzie jest tylko dziura w ziemi i nic więcej. No bo ich tutaj ciekawie, mamy- że my mamy tą zimną wodę, tak? Bo jak byłem w Egipcie, to wziąłem akurat swój automat na zimne wody i oni się tak przyglądali, a co to takiego? No, dlaczego to takie jest? No bo Zakrzówek to właśnie jest o tyle ciekawe, że to są te zimne wody, których oni tak mało co znają. Tak. No mówię, dla użytkownika z Bahrajnu czy Nowej Zelandii nurkowanie na Zakrzówku to jest tak jak dla nas wyjście na Mount Everest. Oni nauczeni nurkowania w wodzie, jak jest chłodna woda, to ma 25 stopni, jak jest ciepła, to ma 35 stopni, a u nas ma 4. Więc tam w tych głębszych warstwach, więc dla nich takie nurkowanie w takich warunkach stanowiło taką jazdę ekstremalną i oni byli z tego dumni, że mogli, będąc w takim miejscu, jakim jest Kraków, zażyć takiego nurkowania w takich warunkach, z takimi rybami, które tam skąd pochodzą w ogóle nie występują, można je tylko obejrzeć w jakimś tam katalogu. Więc było to coś mega wspaniałego, co najważniejsze, bez jakiejkolwiek negatywnej ingerencji w zbiornik. Nurkowie nie zanieczyszczają zbiornika w zasadzie w żaden sposób, a to, co ewentualnie nurek jest w stanie na przykład zgubić, czyli tam jakiś pasek od płetwy, czy maskę, to inny nurek znajdzie. No właśnie chciałem powiedzieć, że my najczęściej to wynosimy te śmieci po nurkowaniu, Więc niż właśnie, dostarczamy. Nurkowanie to są jak te krewetki, które mureną czyszczą pyszczki, prawda? Więc nasze oddziaływanie na zbiornik jest ze wszech miar korzystne, bo po pierwsze badamy stan wody, chcąc nie chcąc, zanurzając się na określone głębokości, widzimy, czy ta woda jest gorsza, lepsza, filmujemy to, robimy zdjęcia, więc mamy bezdyskusyjne porównanie z tym, jak było, a jak jest. Tak jak w przypadku moim, gdzie kiedyś nurkowałem z jesiotrami, teraz tych jesiotrów w zasadzie nie ma, nie mówiąc już o międusach. Widzimy, co leży na dnie, fotografujemy to, możemy to pokazać ogłowi, tak jak to zrobiłem na mojej grupie Archive Nurkowanie Kraków. I to, my to wszystko ukazujemy i w przypadku takich, jak nurkowie widzą jakieś tam nagromadzenie śmieci, no to ten zabierze butelkę, ten puszkę, nurków jest kilkuset, no to już jest kilkaset śmieci mniej codziennie, a
to jest bardzo, bardzo dużo. Teraz mamy sytuację taką, że z uwagi na mega utrudniony dostęp do akwenu dla nurków, bo mało komu się chce targać na plecach 150 kg ekwipunku, a samochodziki elektryczne to jednak jest dość spory wydatek. Już nawet Więc zgodę na wjazd, żeby takim samochodzikiem. no, trzeba jeszcze trzeba mieć zgodę. No w ogóle problem za problemem pogania. Więc dostęp do tego akwenu jest mega utrudniony. No i przez jakiś czas nie było się gdzie nawet załatwić, bo budynek był nieczynny, a to i nie było. To też chyba urzędnikom na tym zależało, żeby tam się nurkowie nie pamiętali, nie sfilmowali, jakiego syfu oni narobili, ale to im nie wyszło. Więc ten materiał dowodowy już mamy zgromadzony. Więc ja czekam teraz nie ukrywam, na interwencję organów ścigania, które zostały powiadomione o tej sytuacji, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówię, no ja tego tolerować dłużej nie zamierzam, że urzędnicy pokazują swoją indolencję i debilizm i zanieczyszczają zakrzówek, bo im się wydaje, że są nietykalni. No 24 maja okaże się, że są tykalni. Takie mam przeczucie. To trzymam kciuki, jeżeli chcecie pomóc chłopakom, linki, wszelakie dodatkowe materiały będą w opisie do tego odcinka. No ja mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem zakrzówka i wróci piękno tego, że tak powiem, zbiornika akwenu. Dzięki jeszcze raz za to, Do co robicie. zobaczenia pod wodą. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Tak jest. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.